Zmasowany rosyjski atak rakietowy. W sobotę, w dniu 8 października, miała miejsce akcja dywersyjna na most kerczeński, w wyniku którego został on częściowo zniszczony, odcinając drogę zaopatrzeniową na Krym z terytorium Rosji. Most ten był nie tylko drogą zaopatrzeniową, jak również miał znaczenie symboliczne i osobiste dla potęgi Putina, jego sukcesów oraz aneksji Krymu. I często wprost był nazywany mostem Putina. Do wydarzenia Putin odniósł się w niedzielę wieczorem, oświadczając, że był to atak terrorystyczny służb ukraińskich na krytyczną infrastrukturę cywilną. Był to policzek wymierzony w Putina, mając na uwadze symbolikę potęgi Rosji. Most, który miał być niezniszczalny, monumentalny i ogromnie kosztowny, symbolizujący siłę, potęgę i wielkość Rosji oraz aneksję Krymu do Rosji, został zniszczony. W poniedziałek około godziny 8 rano, a więc w godzinach szczytu, kiedy wszyscy udawali się do pracy, szkół czy przedszkoli, doszło do zmasowanego ataku rakietowego obejmującego całe terytorium Ukrainy. I właśnie w tym czasie pierwsze uderzenia spadały na miasta oraz obiekty cywilne. Do wiadomości podano, że wystrzelono 83 rakiety oraz kilkadziesiąt dronów samobójczych, z czego 40 rakiet zestrzelono. Jednak biorąc pod uwagę skalę zniszczeń na Ukrainie, można przyjąć, że było ich nawet 2 razy tyle. W zasadzie rakiety spadały na wszystkie większe miasta Ukrainy, m.in. na Kijów, Połtawę, Krzemieńczuk, Dnipro, Zaporoże, Krzywy Róg, Mikołajów, Nikopol, Odessę, Charków, Sumy, Czernichów, Żytomierz, Równę, Łuck, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Chmielnicki oraz Winnice. Dopiero kolejna fala uderzeń rakietowych miała miejsce na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Przede wszystkim na infrastrukturę energetyczną, co uszkodziło łącznie około 70 obiektów. W tym prawie połowa to infrastruktura krytyczna, a pozostałe to budynki mieszkalne, handlowe czy usługowe. Rakiety, jak również drony kamikadze, były wystrzeliwane z Morza Kaspijskiego, Czarnego, z Rosji, Krymu oraz z terytorium Białorusi. W wyniku czego zginęło 19 osób cywilnych, a kilkadziesiąt jest rannych. Dodatkowo nad terytorium Mołdawii przeleciały 3 rakiety, które ostatecznie spadły do Morza Czarnego. Nie wiemy jednak, czy było to działanie przypadkowe, czy może kolejna prowokacja prezydenta Rosji. W wyniku ostrzału spora część terytorium ukraińskiego jest w tej chwili bez prądu, bez wody oraz bez mediów telewizyjnych, informacyjnych czy internetu. Wiadomo również o uszkodzeniach 3 elektrociepłowni, natomiast jest brak informacji o tym, jak duże są te uszkodzenia oraz ile czasu potrwają niezbędne naprawy i wznowienie produkcji energii. Takie działania spowodowały przerwanie dostaw energii elektrycznej do Unii Europejskiej, a Ukraina, chcąc zaspokoić w pierwszej kolejności potrzeby własnego państwa, musiała podjąć decyzję o zaprzestaniu przesyłu energii elektrycznej na zachód. Rosja próbuje w ten sposób zastraszyć całą Ukrainę i wszystkich jej obywateli. Jednak każda kolejna próba powoduje jeszcze większą determinację Ukraińców w obronie swojego kraju oraz bliskich. Sam atak rakietowy oraz brak postępów na froncie ze strony wojsk rosyjskich obnaża słabość Putina, który traci wizerunek silnego przywódcy w oczach świata, a Ukraina zyskuje kolejne zapowiedzi pomocy militarnej i humanitarnej. Na koniec, jak zawsze, proszę o subskrypcję i łapki w górę. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.